Witam na kanale Krypto Spekulacja, z tej strony Kamil Zajosz i zapraszam na kolejną dawkę informacji na temat Osaka Protocol, Osak, Czarna Shiba, Black Shib. Prosto z Japonii, miejsca dość historycznego, pamiętliwego. No i miejsca, gdzie są połączenia nie tylko spekulacyjne memcoinowo, ale bardzo fundamentalnie na blockchain. A dlaczego tak jest, to zapraszam na wcześniejszy materiał. Ten miał miejsce 11 dni temu, update numer 3, a także wcześniejsze dwa materiały bardzo podstawowe, jak te połączenia blockchain wyglądają. No to wcześniejsze materiały miesiąc temu tutaj do wglądnięcia. Wszystkie inne także projekty zapraszam do własnego researchu, własnej opinii. To nie żadna porada inwestycyjna oczywiście. Róbcie własny research. Zapraszam na Telegram, Twitter, krypto, spekulacja. Tutaj dyskusja na temat różnych projektów. W tym dzisiejszym update'zie pozwolę sobie przedstawić informacje te od oczywiście ostatniego czasu uzbieranego oraz moje prywatne przemyślenia i jak w long term, bowiem nie nazywam tego shitcoinem w cudzysłowie, ale projektem, który faktycznie nie jest memcoinem, nie tylko łączy te wszystkie kropki, ale także przyniesie pożyteczność. A dlaczego? To w materiale. A więc Osaka Protocol Community tutaj zbudowało nam do wglądu oczywiście statystyczne informacje, jak wygląda ilość hodlerów, podział, no a tych ilość hodlerów jest wciąż niewielka. Co prawda przybiliśmy tutaj te 1370 hodlerów, ale jest to wciąż poniżej jakże wielkiej ilości. No i w tutaj interwale dniowym, jaką mamy prezentację Osak Czarna Shiba Market Cap, jeżeli ktoś zobaczy 26 milionów, to powiem tak, że nie jest to prawdziwy market cap, jeżeli chodzi o te wallety w kwestii Ryoshiego Ship Deployer, który otrzymał, bowiem total prawdziwy market cap, no to mamy na poziomie tutaj, jak widzimy, 7,5-8 milionów dolarów. A dlaczego tak jest? No to te wcześniejsze materiały to prezentują, a to dlatego, że tutaj ten największy wallet, 50% supply Ship in Deployer, jeżeli dojdzie do spalenia w long term, no to tutaj szykują nam się interesujące wydarzenia. A dlaczego do tego może dojść? No to wcześniejsze materiały sugerują łączenia kropek. Także ten portfel drugi jako Dead Wallet, trzeci tu ten iDrop i czwarty i Liquidity. Także omijając te największe wallety, market cap możemy liczyć w okolicach 8, jak widzimy, milionów, 7,5 milionów dolarów. Czy jesteśmy na wczesnym etapie? Myślę, że tak. To jest tylko moja prywatna opinia. Po tym, co widzę, szukam, zbieram informacje i nie tylko. Sam osobiście też czekam na ewentualny jeszcze niższy zjazd. Mam nadzieję, że dojdzie. I ta kwestia czasu budowania projektów w obecnym markecie jest dość ok, dość równoważona, przemyślana, bowiem start w już bullrunie, nie mówię, że nie będzie złym momentum do budowania community i nie tylko, ale już jak widzimy, to budowanie rok, 2 lata niektórych projektów od czasu tego złego marketu w cudzysłowie może wyjść na bardzo dobre wydarzenia. Linki będą zawarte pod materiałem, rzecz jasna. No i co tu tam się wydarzyło, co członkowie community publikują. I nie tylko, bo także mamy te wpisy na Medium, także Osaka Gaia, także Mephisto i też odnośniki do Mephisto, ciekawa postać. Co to jest Shiba bez Ryoshiego, co to jest Shibarium bez technologii? Każdy przeniesie się do Osaka Protocol szukając następnej Shiby. Poszukiwanie tego Doge'a, poszukiwanie Ryoshiego i poszukiwanie na wcześniejszym etapie tych gemów w cudzysłowie. Tak to się odnosili tutaj do tego startu Shibarium, rzecz jasna, które miało miejsce podczas wydarzeń Ethereum Toronto. Niektórzy tutaj sugerują nawet same wpisy Shiby z tym śmiesznikiem na końcu, czy widzieliście, że Shibarium wystartowało. No i te problemy techniczne, problemy z mostem, potencjalnie utracona kwota. I to wszystko jako Black Shib też może po części w poszukiwaniu tych insiderów doprowadzić do tego miejsca. Community także, jak tutaj mówią, każdy posiadacz jest devem, także wystartowało z zadaniami codziennymi dla tych, którzy szukają zgromadzenia swoich pierwszych tokenów Osaka. No to mają możliwość oczywiście poprzez łączenie walletu MetaMask. Zapraszam każdego, ale z nowym MetaMaskiem dla bezpieczeństwa i te codzienne zadania. Jaka tam jest ilość tych projektów, tych tokenów, ilości nie wiem, natomiast wiem, że te osoby pewne tutaj wykonują, zwłaszcza
No z tych innych części kraju, gdzie te finansowe problemy są o wiele większe, to jest jeden ze sposobów na uzyskanie swoich tokenów. A jak wiecie, każdy token może w perspektywie 2 lat być bardzo wartościowy pod kątem market capu, jaki może przynieść i rozwój tego projektu. A protokół z Osaki, bo tak to po polsku tłumaczy, w mojej ocenie, już patrząc na ten numer 4 update po dzień dzisiejszy, to faktycznie ten protokół, że tak powiem, ta DAO community, gdzie to może mieć miejsce, czyli każdy osobnik posiadający Osaka protokół może wnieść swoją propozycję zbudowania czegoś w świecie krypto i nie tylko. No i tego typu sposobem mniejszy uczestnik, mniejszy posiadacz wallet, nie mówię o wielorybach, może wystosować swoją propozycję do zbudowania czegoś i tym sposobem Osak Protocol pozwoli małym posiadaczom, małym hodlerom wyjść z pewną inicjatywą stworzenia swojego celu, perspektywy, tego czego nie może zrobić przy innych większych projektach, typu na przykład scentralizowanych projektach, tutaj nie mówię o chociażby ADA, Cardano, gdzie no, trzeba dotrzeć do topowych zarządzających tegoż projektem, aby jakieś poprawki, udogodnienia wnieść. A tutaj w perspektywie, to oczywiście mojej prywatnej, z tego co śledzę, ten protokół będzie tutaj bardzo dobrze zdecentralizowany. A dlaczego tak może też być? To rozbicie tych topowych walletów, to też przypomnę, zobaczcie jak częściowo tutaj nawet nie ma powyżej 1% tych największych walletów, a że każdy, uważam, w perspektywie long term ma swój odpowiedni czas. Zobaczcie, top 1000 to jest tylko $70 wciąż na dzień dzisiejszy. Budowanie tej wizji decentralizacji, prawdziwej zasad decentralizacji, równości, wspólnej odpowiedzialności i zaangażowania społeczności to są te kluczowe aspekty protokołu z Osaki. Także swój wpis miał Devs of Black Sheep, tutaj nazywamy na medium tegoż osobnika i on miał wczoraj, tak, jeden dzień wcześniej wpis Mephisto, Tech Father, Ryoshi Tech Mother i tutaj czy ona jest she, ona, on, no to już przyglądaliśmy się wcześniej. Jak macie oczywiście swoje wskazówki, przemyślenia, dajcie znać, to w następnym update je zarzucimy. I Osaka protokolem jest to drogą, legalność devów i ta droga do tego. Czym ja tutaj się odniosę? Oczywiście oni tutaj poezyjnie przybliżają, że było spotkanie Mephisto z Ryoshim i odkryli w sobie tutaj równowartość i tą obsesję na tworzenia alchemii ekonomicznej, czarodziej, mistrz i tak dalej, gdzie tymczasem głęboko w starożytnym lesie eterycznym Ryoshi medytował pod gwiazdami, tutaj oczywiście gwiazdy nam się już kojarzą, szukając wizji, która wyniesie świat na wyższy poziom. Oby ten poziom w tym stablecoin Shi w końcu miał miejsce, no i Ryoshi dostrzegła, tutaj mówimy w płci żeńskiej, Mephisto intelekt i dyscyplinę potrzebne do zaprojektowania utopijnej wizji i ta wizja tutaj w tym aspekcie, którą ma prowadzić Mephisto, może być dość interesująca właśnie w community tej decentralizacji, równości, aby miało miejsce. No i tutaj odnośnik do Ryoshi, kobiety z tym białym psem, czy też wilkiem niektórzy mogą nazywać. I w tej przestrzeni Osak Protocol, czyli community czarna Shiba, rewolucja w przestrzeni kryptograficznej. Dość interesujący temat jest także to, iż w tym wpisie możemy przeczytać, iż na razie stery trzymają cudowni devowie, kierując się naukami Mephisto i Ryoshiego. Przyjęli te wewnętrzne zasady z protokołu Osaki. To, co mnie tutaj zainteresowało, Black Sheep, może tu są jakieś doszukania graficzne, jeżeli ktoś się doszuka przesłań dalej, a może je dopiero w przyszłości doszukamy, czy to są jakieś znaki kolejne, a może tylko i zwykły przypadek. Czarna Shiba, twórcy Black Shiba. No właśnie, jednak nawet najszlachetniejsi devowie nie mogą tego zrobić sami. Znaleźli siłę w swoich sojusznikach, bohaterach czarnej Shiby. I tutaj chciałbym to podkreślić, bohaterach czarnej
Shiby. Czy możemy się domyślać, o kogo chodzi? O bohaterach w świecie kryptowalut, o insiderach? I ci niezłomni przyjaciele w pełni zaangażowali się w realizację celów Osaki, gdy deweloperzy i bohaterowie, łączmy kropki, się równoważą, nawiązuje się głęboka więź. No właśnie, tutaj myślę, że kto łączy kropki, to może sobie zdawać świadomość, kto może tym bohaterem, jednym z nich być czarnej szyby. No i tak, podczas gdy twórcy budują, bohaterowie szerzą świadomość. Kto nam tą świadomość ostatnio dał? Przypomnijmy sobie. Ja to na końcu materiału przedstawię, oczywiście w mojej opinii spekulacyjnie, a twórcy opracowują strategię, bohaterowie tworzą społeczność i dzięki ich współpracy Osaka rozkwita. To oczywiście całe community międzynarodowe, też mówię o bohaterach, nie tylko o jednej osobie czy też kilku. Sama Osaka potrzebowała równowagi, jedności, ciemności i światła. Tak, tu mamy opis Mephisto Areoshi w rdzeniu Osaki. No i to ziarenko zostało zasiane jako bohaterowie Black Sheep. Myślę, że bohaterowie i tutaj ci twórcy w tym wypadku może być konsensus czegoś interesująco w perspektywie long term. Ja też będę miał na końcu, jak wspomniałem, pewne przesłania dalej. Osaka także publikował na Medium 4 dni temu dokładnie wpis o też decentralizacji. Czysta decentralizacja, ty rządzisz, czyli to o tym rozwoju i swoich ideach, czyli ty będziesz miał pomysł, no i będziesz mógł go przedstawić całemu community. I kto wie, może pewien pomysł w krypto przedstawić, zrealizować, nie wiem, pewien projekt statystyczny i tak dalej, czy pewna gra chociażby memcoinowa. To wszystko będzie, jak piszą, narzędzie dla każdego przez każdego. Jest to pewien wyznacznik dobrej decentralizacji w tej drodze. Ja też tak dodam, no a tu mamy jeszcze, zanim coś dodam, to ten wpis, oczywiście Unification Fund, oni tutaj nawiązali do tej dumy społeczności Unification, prezentację, to też się odnosiło co do Ethereum Toronto. Ja dodam, że to konto Ethereum Toronto, no także tam polubiło pewien wpis, kryptospekulacja co do innego projektu, pewnego zielonego, tak dodam, Toad, tak, do Pepe Killer. Okej, no i tu mamy ten spekulacyjny wątek Black Sheep, czarna Shiba się pojawia podczas Ethereum Toronto. Czy to przypadek, czy też nie. Black Sheep, a także swoją książkę prezentuje Satoshi Kusama. Okej. Książkę z okładką czarnej Shiby, Black Sheep, a ta książka i nie tylko pojawia się także na oficjalnej stronie shib.io, tutaj tego świata Metaverse. Jest oto odnośnik do tego paperu. Może i to tylko przypadek, ale ja próbuję łączyć kropki, no i może warto tą książkę spekulacyjnie zakupić i może tam się doszukać pewnych przesłanek, kto wie. $10. Jeszcze sam tego nie dokonałem. Oczywiście tutaj jest przesłanka technologiczna, tematyka krypto. Dość interesująca spekulacyjna zagwozdka. Sam Satoshi Kusama na temat tej okładki książki, bo on ją prezentował podczas Ethereum Toronto, logo Shiba prezentował, to jest tutaj gdzieś ten wpis zawarty, że mu się, to chyba będzie tutaj, tak, tu mamy ten wpis, jeszcze raz, tak, na jednej z grup, osobiście mu się podoba i chce je używać i te ramki ogólnie przedstawiają wzajemne powiązania pewnych założeń i zasady są proste, ale głębokie i nieznajomość ich oraz otaczających tych starożytnych zasad tu się odnosi, jest pewną drogą do naprawienia pewnej szkody. No właśnie, naprawienia pewnej szkody. Czy tutaj jest pewna zgoda odgórna? To też temat ciekawy. A spekulacyjno mamy kolejny wątek. Elon Musk oczywiście pojawił się w Japonii po tym wydarzeniu w Kanadzie, Toronto. Oczywiście tam przybył też w cudzysłowie na koncert
swojej małżonki, gdzie mają swoje dziecko X. No i też między innymi doszło do innych ciekawych prawdopodobnie spotkań. A pamiętajmy, że Osaka, Japonia to miejsce, gdzie Shiba Inu powstała, to spotkanie, no i zataczamy koło. Witamy w Japonii i Japonia to też spekulacyjnie nie tylko to drzewko z Japonii prezentowane przez pewnych insiderów. Zobaczcie, Ewa Macmillan, która Kało.com przesłanki tutaj zarzuca. Ja widziałem w ostatnim czasie Predator się zaczął pojawiać, orzeł, tak, między innymi u Ewy, dzisiaj nawet w nocy, także po krukach, po gwiazdach czas na orła, kłom, Shiba Predator, ale też jest odnośnik do Japonii. Zobaczcie, to różowe serduszko, te drzewa Japonii, a drzewa Japonii mogliśmy zobaczyć także na prezentacji Ethereum Toronto Satoshi Kusama. Zobaczcie tam w tle piękne drzewo właśnie w Osace. Ci, co uważają, że odjeżdżam spekulacyjnie, no to zapraszam na wcześniejsze materiały fundamentalne po połączeniach blockchain, jakże bardzo mocne i jakże ważne. To jest moja odpowiedź. I kolejny wpis co do Osaka Protocol. No i też swój udział w przedstawieniu projektu ma m.in. Coach Crypto, a także widziałem inny materiał wczoraj się pojawił międzynarodowy i on tu chyba w minutę przedstawił, usłyszcie, pewnie słyszeliście. Here's a really big piece of alpha, okay? I don't normally share too much about too many things, especially when it comes to meme coins. But what I can tell you is this. The guys that are behind OSAC are the guys who did Shiba. Positive. At some point, Ryoshi will likely come out of retirement and he will come in and be like, what's up, players? And burn all 50% of his tokens. It is extremely likely for that to happen. So keep your eyes on OSAC because I know the guys behind this. And they're the same guys who did SHIB. And they're telling me this is the last one. They're not going to do any other memes after this one. This is the finale. I think this is going to be the one that really blows up. So keep your eyes on the prize. Don't worry about short term with this one. It could literally come all the way back down like Shiba did to these levels or these levels. But what I'm saying here is that it's very likely that there's massive whales behind this and all the top tier holders have not changed. And I know that because I am one of the top tier holders in OSAC. And I'm not telling you guys to buy this coin or not buy it. I'm telling you who's involved and why I bought so heavily. And I never, and all you guys know who've ever watched me, I don't really do the meme coin thing. So just giving you that piece. Powiem tak, że Coach Crypto ogólnie też jest długi czas przy Osaka, promuje ten projekt. Może niektórzy zobaczyli, że było właśnie pewne odliczanie co do tego, tej ciemnej nocy, potencjalnego spalenia tego supply przez Ryoshi 50%. To nie nastało i tutaj myślę, że warto to wydarzenie, które było zbudowane przez community, warto się temu też przyjrzeć, aby pewnych ram czasowych nie wyznaczać. Nie ukrywamy, że był to pewien wyznacznik czasowy i jakieś tutaj community oczekiwało wydarzenia. No ale przy tak małych ilościach hodlerów, 1500, tak, w obecnym markecie jaki mamy, myślę, że lepszy czas i nie tylko ja myślę, to tutaj większość uważa, że lepszy czas nadejdzie, już jak będziemy mieli ten potencjalny przyszły rok, halving Bitcoina, lepsze momentum rynku, większy kapitał całego rynku, lepsze nastawienie. No i lepsza perspektywa niżeli pompka i zdumpowanie, no bo tak by to wyglądało. Więc to jest, myślę, że większy plan i dobre rozegranie tego wszystkiego, tego całego kręgu w krypto świecie. Nawet też przy ATH był wpis, tak, no buying competition. No i to mogła być pewna sugestia dla kumatych, w cudzysłowie, że zbliża się korekta i może warto wziąć część profitu. A obecnie, no to jest ten moment na zbieranie, że tak powiem, tokenu pod long term. A ten odpowiedni czas nadejścia Ryoshiego, czy spali te 50% supply, czy je komuś prześle, czy sprzeda, no to już jest pytanie. Ale łącząc te wszystkie kropki, wydaje się, że to jest bardzo przyzwoity plan na zbudowanie kolejnego zdecentralizowanego projektu, protokołu tym razem.
bo spójrzcie na drugą nazwę części Protocol. Może to być nie tylko zwykły meme coin, jak to też narasło z Shiba Inu. No a teraz budujemy społeczność i możemy uświadamiać ludzi, co się wokół dzieje. I to mogą być piękne czasy, jak piszą niektórzy w tych wydarzeniach i też piszą niektórzy, jak tutaj tych wpisów na temat Osaka Protocol mamy wiele. Te pewne karty, które tutaj się przedstawiają co do Osaka Protocol, Black Shiba, czarna Shiba Inu. Po tych hashtagach, czy też $OSAK możemy znaleźć te komunikaty najnowsze i nie tylko. Ok, ja sobie pozwolę przejść jeszcze do tych moich wycinków i nie tylko, moich osobistych przemyśleń. No właśnie, co z tym Dark Monem na grupie pisał Lobo, pytanie polskiej community. Ja oczywiście zapraszam tutaj na grupę Osaka Protocol ogólną, a także naszą polską społeczność do małej grupki, na razie 60 osób Osaka Protocol. Ale żeby przeglądać się dalej, co tutaj Lobo pisał, tak, z tym Dark Moonem, no to oficjalny tutaj Osaka Protocol Poland odpisuje. Osobiście też uważam, że albo coś nie pykło do końca z tym odliczaniem, albo okazało się zły czas na Bitcoinie, ogólnie na jakieś większe newsy czy wydarzenia. Nie rozumiem tylko skąd powstała aż taka nagonka, że jednak musi się coś wydarzyć. Ale znając team i ekipę Rayoshiego, wiem, że ten projekt zrobi wiele X i dostarczy ludziom to, co planują, tylko w odpowiednim czasie. Sam też jestem rozczarowany, że jednak wczoraj nie poszło coś grubego, nie spalił tych coinów i tak dalej, ale widocznie nie był to ten dzień. Teraz, jak Aidoshi pisze, wykorzystajmy czas na wykonanie tych zadań i zgarnięcie dodatkowych żetonów do gry i czekajmy, aż Bitcoin przestanie korekcić. Niech się niecierpliwce wykruszą i wróci szybciutko do ATH, zawsze tak jest. Dokładnie, ten wykres też może wyczyścić tych sprzedających. Nie pierwszy raz tego, to był początkowy zjazd, zobaczcie, tutaj ten kolejny zjazd. No i na innych projektach, podobno był przy chociażby Handelsrim też był zjazd, zobaczyliście potem to odbicie, podobnie przy Quom, podobnie przy O, uważam. No i tym sposobem możemy rzec, że to nie jest jakiś shitcoin, jak ma Pump and Dump. Idąc dalej, tu jest wątek bardzo ciekawy, kolejny, jak też doktor przypomina, ten piesek Doge, piesek Doge, GIF, to jest GIF wykorzystany przez Doge Designera, co do wpisu Ilona, że właśnie przybył do Japonii, tego, który pokazywaliśmy, to była odpowiedź Doge Designera, a jak wiemy, Doge Designer obok ekosystemu Quom także nam przesłanki daje, no to dał kolejną przesłankę tą odpowiedzią, a przesłanką jeszcze wcześniejszą dała Sara, tym samym gifem, jak przesyła nam doktor na pewnej grupie kryptowalut, a więc kolejny front round wyprzedzenia łączenia kropek, no i to Japonia. Różowy kolor, przesłanie i nie tylko. Bardzo ważny element spekulacyjny. Bardzo ważny element spekulacyjny. Aidoshi. No tak, tutaj nawiązuje do tematu, że projekty, które startują w bull markecie są już za późno, are too late. I to jest dlaczego oni teraz budują największy Black Shiba Community. To jest to taktyczne rozegranie. To jest pewne przesłanie polskiego Osaka Protocol, wpisu tłumaczone z Twittera, no tych newsów negatywnych z krypto, które nastało i tutaj ten Bitcoin skorekcił. Bardzo mądre przesłanie, te newsy, to jest ta gra na całym rynku, Evergrande i te Bitcoiny Ilona, stracone wartości. Pamiętajcie, to jest gra od X lat i ta cała gra musi mieć pewną spekulację, musi mieć swoje koło zatyczkę. No właśnie, ja pozdrawiam dla Repę, gdzie też to jest publiczna wiadomość na kryptospekulacja, Telegram Black Shiba Osaka. No i ma pewne tutaj przesłania Osaka i skróty VP, jak myślicie kto to jest, RSL. I różnie osoby mogą czytać Osaka, czy to Vitalik Buterin, Rayoshi i tu S, no właśnie, tu różnie czytają Sara, a może Satoshi, a może dalej Elon. Każdy ma swoje przemyślenia własne. Masakra, ile jeszcze pyta Lobo? No właśnie,
Ale pomyślmy, jak tutaj napisałem, że jesteśmy na wczesnym etapie, gdy inni jeszcze zagadek nie rozszyfrowali, czy też o projekcie Osaka nie usłyszeli. Jak pisał Mephisto, cierpliwość będzie tutaj wyszukaniem, a research będzie tą nagrodą. Jak pisze Milarepa, nie mogę wiele powiedzieć, ale może być pewna zgoda od starszych Osaka. No i też wczoraj bodajże na Osaka Protocol, nie wiem czy to prawdziwa informacja, pojawił się osobnik z giełdy MEX co do wylistowania, bo jeszcze ten projekt nie jest na żadnej giełdzie CEX. A tutaj jest zasada prosta, po prostu muszą te tokeny skupić i wylistować token. To mieliśmy i to jest on właśnie wpis Doge Designera, pewne przesłanie wcześniej, które mieliśmy także od Sary. Czego dotyczy ten wpis? Muszę przypomnieć, bo sam szczerze miałem go już zanotowanego. A, dokładnie. Dlaczego każdy oczekiwał, że Ryoshi musi spalić te tokeny dla kilku X-ów i to nie jest ta wizja budowania. Wizja jest znalezienia czegoś więcej, budowanie tej decentralizacji. No, otóż to. I od czasu, kiedy mamy już tutaj ruch, no bo 300%, bo tak zobaczyć na cały wykres, korekta jest zdrowa, naturalna dla marketu. To są też zrzuty tych kart. Co do Black Sheep, może tu pewno będą przesłania, jak mamy przy kartach QOM, Shiba Predator, te pewne NFT, gdzie są przesłaniami do wydarzeń, jakie widzimy na Twitteras chociażby. To jest to oto drzewo Satoshi Kusama podczas prezentacji Ethereum Toronto. No i to są moje prywatne przemyślenia, Sara na pewnej grupie. Odnośnik, czy znowu zmieniać się w brązowego, ten Sheep zaprezentowany. No, Black Sheep docelowo, Black Sheep staje się czarny, jak widzimy. Hej, Black Shiba, i to jest pewien łącznik, który należy wziąć bardzo mocno pod uwagę. Ja tutaj nie będę krzyczał i tego rozgłaśniał, ale kto łączy kropki, no to daje sobie tą szansę. A ta odpowiedź była na użytkownika Hiro, jak widzimy. Użytkownika, który w tym czasie był na grupie Osaka Protocol. Ja sprawdziłem, nie jest obecnie, także to jest pewna gra, też uważam. Użytkownika Hiro, który odliczał i też był zaangażowany bardzo mocno na Osaka Protocol, a więc tutaj jest pewnie kolejne przesłanie, bardzo mocno spekulacyjne. No i powiem tak, jeżeli mamy wpis od Sary na temat Black Sheep, mamy tutaj te wpisy Ilona, mamy wpisy do designera, mamy wpisy Ewy, mamy wpisy innych osób, gdzie prezentujemy podczas materiałów i połączenia bardzo mocno fundamentalne z pewnym walletem, drugim walletem, trzecią transakcją. Ja dodam tylko, że to nie jest transakcja wysłana tych tokenów na Sheep Inu Deployer. Są to tokeny przesłane, ale zobaczcie głębiej, jakie są kolejne połączenia między walletem Sheep Inu Deployer, a właśnie Osaka Protocol. I tutaj pewne osoby o tym zapominają. To jest ta pewna całość. Od siebie dodam tak jeszcze, że po tym wpisie Sary na drugi dzień spotkałem osobę na mieście w koszulce Osaka, która była blisko mnie i aż miałem powiedzieć na temat pewnego projektu krypto, na temat Osaka. To tak jak przy projekcie Snapdrop na drugi dzień zobaczyłem ślimaka na oknie, tak samo tutaj, to dla mnie prywatnie, na drugi dzień typowo drukowany Osaka, gościu stoi obok mnie. Nie mam takich zdarzeń, żeby różne takie łamigłówki łącząc kropki. No nie wiem, to takie moje tylko przemyślenia. To jest pewien osobnik, który na grupie Osaka wypowiedział temat Sary przed tym oto wpisem. I ten użytkownik Champa, on tylko tego dnia publikował informację. Tylko tego dnia, kiedy Sara opublikowała ten oto wpis. No cóż, na statku, który istnieje, wszyscy mamy jednego kapitana, a ona, Sara, ktokolwiek będzie na statku, będzie zbawiony. Kapitan Milarepa 369. To jest też publiczny wpis i tutaj nie mam nic do ukrycia, bo to jest na Telegramie Osaka perskiej grupy. Ja pozdrawiam serdecznie polsko-perską grupę i gości międzynarodowych.
tam też mamy swoje zgromadzenie. No i właśnie, są to pewne wpisy, które uświadamiają, będąc w świecie krypto, jakże tajemniczy jest ten świat, jakże bliscy wszyscy jesteśmy siebie i mamy pewną możliwość połączenia tych kropek i dania sobie szans. I myślę, że warto przesłanki dawać kolejne już tutaj fundamentalne, bo tych spekulacyjnych przedstawiam Wam sporo do znalezienia, jak widzicie. No i kto połączy te kropki, to ma tą oto możliwość, bo w kolejnych update'ach, jak nie tylko przy tym projekcie, ale i reszty, trzeba skupić się na fundamentalnych, bo myślę, że zagadki mamy rozjaśnione. Ja też dodam, że nie wiem, czy to mam tego glifa tutaj zaprezentowanego dalej. Jeszcze bardzo ważny czynnik. Tak, to już jest powtórka tych materiałów. Okej. Natomiast bardzo ważny czynnik jest też taki, iż jak wiemy, konto Telegram Ryoshi Research, które jest uważane za nieaktualne według Sary, to konto, zapamiętajcie, miało swój akces przy Osaka International. Tyle w tym temacie i kto chce więcej doszukać się, niech zrobi własny research i to też jest bardzo ważna wiadomość. Pytanie, jeżeli to konto nie jest już oficjalne przez Ryoshi Research, czy to w takim razie nie jest ona i istnieje właśnie pod kątem jako tutaj mam pewne przemyślenia, jak to Enkidu pisał, she is building. Dużo tematów. Według jednego z komentarzy na YouTube pod ostatnim materiałem też uzyskałem informację, że w grze Diablo 4 pojawia się taka postać jak Mephisto, Black Sheep i nie tylko, bo tutaj z tego co widzę, że Mephisto, odnosząc się do pana nienawiści, jeden z najwyższych złych, odpowiedzialny, ale ma też swoje pozytywne cechy osobowości, nie tylko tych czarnych myśli. Tutaj każdego zostawię do przemyślenia, no bo mamy kolejne połączenie z pewnymi grami, jak tu Blue Burn, także Diablo się pojawia i jakie cele, panowania i przesłanki tego bohatera są. Tutaj każdego zestawię z tym tokiem rozumienia. Ja tylko od siebie dodam, że jest to w moim osobistym odczuciu obok trójcy Kałokłom miejsce oazy, spokoju Osaka Black Sheep, gdzie za rok będziemy tylko wspominać ten poziom obecny Osaka Protocol. Jeżeli plan zostanie porzucony, a update'y chcą robić regularnie, no to taką informację też pewnie usłyszymy i będzie trzeba się ewakuować. Jednak z moim researchem i wizją, jaką ma być budowana Osaka Protocol, na to się nie zanosi i będzie to bardzo mocny projekt, kluczowy, mocny projekt obok tego celu, jaki ma zostać uświetniony. Jeszcze raz zapraszam nowych do prześledzenia początkowych materiałów i dania sobie tej szansy obok trójcy Osaka Protocol. A jeżeli kogoś razi ten logo, jaki jest zawarty w Osaka, no to powinien popracować nad swoją tutaj, nie mówię, no, osobowością, ale połączenia tych wszystkich fundamentalnych przesłanek, dlaczego logo nie jest tak ważne w budowaniu. Bo zawsze rebranding może mieć miejsce, to też pamiętajmy. Pozdrawiam serdecznie i do następnego update'u. Ahoj.